Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 10. odcinek naszych przygód z Assassin's Creed Valhalla. No i wygląda na to, że w tym odcinku wyruszymy do Anglii. Więc porozmawiajmy z Sigurdem, no i zobaczmy. Eivor, the wind favors us. We should set sail without delay. You made quick work of packing. Well done. The dream of new lands is a powerful lure. As is the promise of glory. But the act of leaving so beloved a home, there's a sadness to it. Having doubts? No, not at all. The die is cast. Then let fate guide our journey. Are you ready? I'm ready. Let us tank to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance is past. Look! Fate flies on swifter wings than we. King Harald's banner. Sigurd, what is this assembly? What are you planning? An exit, father. As graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga. In England. Nonsense. Your place is here, son, at my side. There will be other victories soon, other glories. My choice is made, father. Do not hope otherwise. It is easy to lose one's way on the road to glory. Do not let false victories blind you to what is true. You talk of false victories to me, old man? A sad old bear who destroyed his honor with one bent knee. The further I sail from this place, the louder I will sing. I will be his anchor, Lord. No, you must be his better half. May Agir bless your voyage. Okej, dostaliśmy troszkę surowców i materiałów budowlanych i to nam się pewnie przyda na rozpoczęcie jakiejś osady tam w Anglii. Czyli co, idziemy do łódki i wypływamy stąd. No to jeszcze taki ostatni, o, mapa świata jest niedostępna, czyli teraz już nic nie mogę zrobić oprócz wejścia na pokład. No dobra. Czyli to jest moje miejsce z przodu. I co, ja też będę wiosłował? Pojebało? The time for tears is over, you weeping sacks of wool. Put some muscle into those pools. Ration your strength, dog. We have an ocean to cross. All right, you lazy backrout. Sigurd, what's our course? The sons of Ragnar established a settlement near the coast. We set sail for them. Bragi, sing a song to lift our hood. To rouse the gods! Inspire a mighty fart from Thor to speed us on our way! An ocean lies before us, Eivor, and on its far side, a new kingdom awaits. You know England well from your travels. I spent a season in their kingdom of Mercia, a temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? They will join ours. In time, all of England will know of Raven Clan and the glory we brought to that fractured land. So to England, glory and destiny. To England! To England! For Valhalla! No i po około 9 godzinach w grze w końcu zobaczyliśmy nazwę gierki, logo. No i teraz chyba przechodzimy do Leili. Wchodzimy za Nimusa, chyba tak.
Skąd znamy to berło, nie? In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Sirka told a worried audience that scientists have few answers for them. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000. This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve forever. Dr. Sirka went on to say, Bought you more electrolytes? Oh, new and improved citrus flavor. Thanks, Sean. How do we fix this? How are you the key to everything? No dobra, czyli obejmujemy kontrolę nad Leylą. I co to jest? You're a long way from home, Eivor. O kurde! Czyli to są szczątki Eivora. Ale jaja. Dobra, czyli co my tutaj musimy zrobić? W sumie powiem wam szczerze, że nie wiem. O! Dobra, komputer, skrzynka pocztowa, a co w niej? Czyli zaczniemy może od tego maila. Nadawca nieznany. 27 grudnia 2019. Dobra, czyli od dołu chyba tu to będziemy czytać. Nadawca nieznany do Leyli. L. Czy twoją ulubioną drużyną baseballową nie są przypadkiem orły z Atlantydy? Odpowiedź na to, kim ty kurwa jesteś? Masz dar, ale i klątwę. Dar starej krwi, ale klątwą jest to, że go nie rozumiesz. Możemy ci pomóc, jeśli ty pomożesz nam. To, co zrobiłaś, to nie twoja wina. Ale musisz wziąć za to odpowiedzialność. Inaczej nic się nie da zrobić. Skontaktuje się z tobą ktoś od nas. Jeśli go przegapisz, stracisz swoją szansę. Dobra. Następne kroki. O kurde. No dobra, mieliśmy wszystko czytać, no to lecimy. Znów od nieznanego nadawcy. L. To już ostatnia wiadomość, po której wszelka komunikacja pomiędzy nami za pośrednictwem tego konta czy jakiegokolwiek innego zostanie wstrzymana. Mamy swoje własne metody prowadzenia rozmów, metody, których nie można podsłuchać ani namierzyć. Twoja poprzednia ekipa popełniła ten błąd. Ci ludzie znali stawkę, ale byli nieuważni, pozostawili ślady swojej działalności na wszystkim, cyfrowe odciski palców wszędzie. Z nami to nie ma prawa się wydarzyć. Koledzy powiedzieli mi, że pierwsze spotkanie poszło dobrze. Są pod dużym wrażeniem, ale lekko niepokoi ich wpływ, jaki wywiera na tobie twoja nowa zabawka. Ale wiedzą lepiej niż większość ludzi, jak trudno żyć z takim brzemieniem. Ciekawi mnie niezwykle ten epitet dziedzic wspomnień. Nie natknęliśmy się na tę frazę przez dziesiątki lat naszych badań. Za kilka tygodni skontaktujemy się z tobą ponownie. Jeśli chcesz kontynuować rozmowę, wykonuj nasze instrukcje co do joty. Jeśli nie jesteś zainteresowana lub jeśli złamiesz którykolwiek z naszych protokołów, nigdy więcej już o nas nie usłyszysz. Zapamiętaj to dobrze, ten świat jest chory, a jego choroba się pogłębia. Pole magnetyczne Ziemi rośnie w siłę, satelity spadają z orbit, trzęsienia Ziemi zdarzają się coraz częściej, podobnie jak klęski głodu. A teraz dotarły do nas wiarygodne raporty o nowym zabójczym wirusie, który sieje spustoszenie w Azji. Korona. Zupełnie jakbyśmy na własnej skórze przeżywali koszmar rodem z Jetsa. Pierwotna anarchia szaleje na świecie i pod wieloma względami to prawda. Ale jest nadzieja, jest lekarstwo, to my. W ciągu kilku ostatnich miesięcy udało nam się natrafić na coś, co może nam pomóc w rozwiązaniu najbardziej palących problemów. To wiadomość, niezwykle obiecująca wiadomość, dzięki której być może uda się odwrócić bieg zdarzeń, który nas już niesie. Jeśli chcesz być częścią rozwiązania, dołącz do nas. Jeśli nie, życzymy ci szczęścia. Dobra, teraz to. Już znamy nadawcę, Rejmi Hassan. Dobra, czyli tutaj 1 maja 2020. Znikam na trochę. Rami, wybacz, że piszę tak krótkiego maila. Chciałam zadzwonić, ale nie mogę używać teraz telefonu i nie mam dużo czasu.
Wciąż dochodzę do siebie po mojej podróży. Sprawy wymknęły się spod kontroli i wszystko poszło nie tak, jak planowałam. Paru osobom stała się krzywda. Mówiłam ci, że to wyprawa badawcza. I była to prawda, ale nie pracowałam dla Animusa chyba. W rzeczywistości nie pracuję dla nich już od kilku lat. To długa historia i nie chcę cię zanudzać szczegółami, ale to nie było... Abstergo! To pewnie Abstergo. Ale to nie było miejsce dla mnie, tyle mogę powiedzieć. Co do tej grupy, z którą teraz jestem, to nie mogę ci tego wyjawić. Na pewno nie przez maila. Pokazali mi wiele rzeczy, dali mi szereg okazji i otworzyli mi oczy na znacznie szerszą rzeczywistość, ale to wszystko musiało kosztować. Potwornie spierdoliłam sprawy w zeszłym roku. Potwornie. I to nie jeden raz, a teraz muszę wszystko połatać. Wiem, że to wszystko brzmi dość tajemniczo i takie właśnie jest, ale nie grozi mi niebezpieczeństwo, przynajmniej nie w tym sensie, w jakim zapewne myślisz. Mówię niejasno, bo tak właśnie muszę. Nie chcę, żeby jakieś programy do wyszukiwania danych namierzyły słowa kluczowe, które wywołają alarmy. Czy brzmię jak paranoiczka? Przynajmniej trochę? Dobrze, do rzeczy. Nie martw się o mnie, jestem z dwójką ludzi, którym teraz ufam. Siedzą w tym dużo dłużej ode mnie i pomogą mi przejść przez to wszystko. Przyrzekam, za rok o tej porze wszystko będzie lepiej. Niebo się przejaśni, trzęsienia ziemi ustaną, a my razem będziemy świętować Ramadan. Będzie znowu jak w latach 90. Powiedz mamie i tacie, że za nimi tęsknię i że u mnie wszystko dobrze. Twoja siostrzyczka. Dobra, i to jest odpowiedź od niego. W ogóle mi się to nie podoba, Lejlo. I nie podoba mi się kierunek, w którym to wszystko zmierza. Nie mogę używać telefonów, to nie jest najlepszy sposób na uspokojenie moich wątpliwości. Masz mój numer, sugeruję, żebyś na niego zadzwoniła. I nie pozdrowię naszych rodziców od ciebie, bo wtedy utonąłbym w pytaniach, na które nie znam odpowiedzi. A gdybym powiedział ojcu, że już nie pracujesz dla Abstergo, pękłoby mu serce. Bez przerwy o tym gada, jak to jego córka pracuje na froncie najnowocześniejszych technologii neurologicznych. Nic nie rozumie z tego, co robisz, czy robiłaś i mimo tego jest tak cholernie dumny. Nie zamierzam być tym, kto przyniesie mu ten zawód. Chodzi o COVID? Dlatego jesteś taka skryta? Czy o coś innego? Zadzwoń do niego, zadzwoń do mnie i przestań się z nami bawić w chowanego. Chcę tylko wiedzieć, że jesteś bezpieczna. Dobra, no i ostatnia wiadomość. Nie. Czyli od Leili. Nie mam COVID-a i jestem w izolacji. Jesteśmy we trójkę, nie zwracamy na siebie uwagi i podróżujemy razem. Dziękuję, że wyjaśniłaś wszystko tak szczegółowo. Odtąd na pewno będę już spał spokojnie. Dobra, czyli to skrzynka pocztowa. Pliki jakieś tutaj mamy. Co warto zobaczyć w Anglii? Dobra, Lejlo, skoro wędrujesz przez Anglię, Bex i ja pomyśleliśmy, że mogłabyś rozejrzeć się za paroma rzeczami. Kantory asasynów, lub dokładniej ukrytych, działali w kontrolowanej przez Rzymian części Brytanii między 100 a 430 rokiem naszej ery. Nie jest jasne, dlaczego się wynieśli, ale data ich ostatecznego odejścia mniej więcej zbiega się z datą opuszczenia Brytanii przez Rzymian. Może więc ich zniknięcie miało coś wspólnego z odwrotem cesarstwa. Może wykonali swoje zadania albo utracili nadzieję na jego powodzenie. Nie mamy pewności. Wiemy natomiast, że ukryci wrócili na wyspy dopiero po upływie kilku stuleci. Możliwe, że Basim i Haytham to ich pierwsi przedstawiciele od setek lat. Opierając się o dane z naszych archiwów, uważam, że za czasów rzymskich w Anglii działało 6 głównych kantorów. Leicestershire, Londyn, Winchester, York, Essex i Gloucestershire. To nie są ich saskie nazwy, więc musisz czytać pomiędzy wierszami. Anomalia Animusa. Bex zauważyła około 10 takich zjawisk w bieżącej symulacji. Są to zbite fragmenty danych, które mogą utrudnić Ci poruszanie się po wspomnieniach Eivor. Zachowaj ostrożność. Nie wiemy, jak się zachowają, gdy zbytnio się do nich zbliżysz. Mogą być niegroźne, ale mogą też spowodować szok polityczny, czy wręcz wyczyścić Ci umysł. Trudno powiedzieć. Lepiej dmuchać na zimne, ale jeśli ciekawość weźmie w Tobie górę, to cóż, pamiętaj, że ostrzegałem. Fragmenty Edenu. Nie wiemy o żadnych artefaktach Isu, za którymi szczególnie powinna się rozglądać, ale na pewno tam są, bo często przewijają się w legendach z tej epoki. W pieśniach i opowieściach Sasów i Wikingów pełno jest takich przedmiotów, więc miej to na uwadze. Zwłaszcza w okolicach Stonehenge, gdzie jak nie w tak oczywistej pozostałości po Isu. I raport sesji S. Hastings. Raport sesji w Animusie z 3 listopada 2014 roku. Wprowadzenie. Transformacja zakonu starożytnych w zakon templariuszy, jaki znamy dzisiaj, zawsze była wśród nas przedmiotem intensywnej debaty. Działaliśmy w przekonaniu, że sami templariusze posiadają co najmniej częściową wiedzę o przebiegu tej ewolucji, ale jak dotąd nie zdobyliśmy żadnych namacalnych historycznych dowodów. Te garść informacji, jakie mamy poza nielicznymi wyjątkami, pochodzi z powszechnie dostępnych źródeł. Wiadomo, że za datę powstania zakonu uznaje się rok
1119 i rzeczywiście to wtedy templariusze po raz pierwszy objawili się światu. Mimo to według naszych archiwów ich agenci zaczęli działać co najmniej 2 wieki wcześniej. W pewnym bardzo zniszczonym dokumencie pochodzącym z IX-wiecznej Normandii i stanowiącym swoiste zlecenie zabójstwa, a autor swobodnie posługuje się określeniem templariusz. W nieco wcześniejszym liście, tym razem napisanym około 978 roku przez ukrytego z okolic dzisiejszego Dorset, pojawia się wzmianka o szpiegu templariuszy działającym w szeregach bractwa. Można z tego wysnuć uzasadniony wniosek, że zakon templariuszy jako byt całkowicie odrębny od zakonu starożytnych istniał już w połowie X wieku. Chcąc poszerzyć naszą wiedzę o tych mrocznych wiekach, jeden z naszych agentów zgodził się na ochotnika, by prześledzić swoją pamięć genetyczną w poszukiwaniu wskazówek, które mogą pomóc w rozwikłaniu tej wczesno-średniowiecznej tajemnicy. Niestety to, co odkrył, nie na wiele nam się zdało. Sean Hastings rozpoczął pierwszą ze swoich 7 sesji 5 października 2014 roku. Przez kolejne 3 tygodnie badał różne żeńskie i męskie linie swoich przodków, koncentrując się na IX, X i XI stuleciu i szukając w swej genealogii śladów asasynów lub templariuszy. Nikogo takiego nie znalazł. Warto jednak wspomnieć o jednej mało ważnej osobie ze względu na nietypową biografię. Alrekr Thorvaldsson był pochodzącym z początku IX wieku Jutem, który z rejonu dzisiejszej Danii pożeglował na północ. Mając wyrytą na desce mapę wskazującą miejsce ukrycia młota Tora, Alrekr dotarł do Stavanger, gdzie uwikłał się w konflikt z tamtejszym potężnym klanem. Został pokonany w bitwie i uczyniony niewolnikiem. Jakieś 10 lat później zbiegł z niewoli, po czym wrócił do Jutlandii, gdzie osiadł i się ożenił. Położenie jego mapy jest nieznane, a istnienie młota Tora bez wątpienia reliktu prekursorów pozostaje niepotwierdzone. Ja wiem, że istnieje, że jest trofeum, w którym musimy właśnie znaleźć ten młot. Tak więc no, tutaj mamy pierwszą jakąś wskazówkę, ale niewiele informacji. Potomkowie Alrekra pożeglowali później do Anglii, uczestnicząc w normańskim podboju wyspy i osiedlając się w okolicach dzisiejszego Loughborough w Leicestershire. Jak na ironię, fakt, że człowiek nazwiskiem Hastings nie posiada żadnych cennych wspomnień genetycznych z czasu najazdów Normanów na Anglię w 1066 roku wcale nie zmartwił naszego drugiego obiektu. Zachował on swój cięty dowcip i dopytywał się, czy może jeszcze przeżyć wspomnienia swego dziadka, bo cytuję, dokopać Niemcom. Dobra, jeszcze są tu jakieś media. Dziwna wiadomość. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. No ciekawe, kto tutaj mówił o Eivorze. Dziwna wiadomość nadana z miejsca wewnątrz północnego koła podbiegunowego. Komunikat był nadawany przez 9 dni, po czym zaniknął. Analiza widmowa transmisji ujawniła współrzędne, wskazujące wikińskie cmentarzysko na terenie Nowej Anglii w USA. Czyli to jest chyba to miejsce, gdzie teraz Leila jest. Tak mi się wydaje. Dobra, dla Leili. Od Shona. Layla, thought you might be interested in this. Conversations that Bex and I had with Desmond back in 2012. December, I think. Just candid talks, that's all. We didn't square any circles or write any beat poetry. But he did have some interesting insights into his time in the Animus and what it means to be an assassin. Anyway, have a listen. You might find you and he had similar experiences, so, well, let me know what you think. Unless it's to tell me I sound like a total brat in these recordings. If that's the case, just say nothing. I mean, I did have a slight cold at the time I recorded these. That's probably why I sound odd. Anyway, okay, I'm done anyway, so turn off. Turn off. Oh, it's actually just a button. Sorry, here we go. Dobra, czyli dostaliśmy wiadomości od Desmonda, czyli od tej pierwszej osobistości, którą prowadziliśmy w pierwszych Asasynach. Kurde, elegancko. Dobra, zobaczmy. No, come on, Sean. Turn that thing off. Oh, hold on. I like what you said there. I want to get this for posterity. Say it again, nice and loud. Seriously? Sure, come on.
If nothing else, it'll give me leverage with your old man. Ah, that's your angle. Nice. What I said was, I wish I hadn't been born into the Assassins. I wish I had chosen this life. Is that good enough? Sure, but why is that? Because choice is the central idea of our creed. It underpins everything, right? It's about free will. It's about seeing the evidence before you and saying, yes, this is what I want. Or, no, this isn't for me. But when you're born into a group like this, or any other, like I was, you get mixed signals. You get told over and over again, this is what we believe. These are the rules. This is reality. No deviation. And if you question it, oh, they look at you like you killed a puppy. That's hardly free will. It's a weird irony when free will is your central belief, but nobody wants you to believe otherwise. I don't know how to say it exactly, but I always thought there was something self-destructive about our creed. If free will is the most important moral guidepost we have, we should be free to ignore it. To choose submission, for example. You know what I mean? Like, we should be free to side with the Templars. If it's really my choice, I could do that. Right. It's almost self-refuting. A democracy could democratically elect a dictator or choose to get rid of democracy altogether. Within our creed is the seed of its own destruction. That's what makes it powerful, I think. And fragile. Right. The more freedom you have, the more risky it is, you know? Anyway, my dad has mellowed over the years, but he was strict when we lived on the farm. He ran a tight ship. I never got the impression that I was free to choose my path forward. Our creed, our tenets, they were drilled into my head. By the time I was a teenager, I was following these rules out of a sense of duty. This was just what we did. That happens to a lot of organizations over time. The stagnation sets in, you know? The fundamentalism. Yeah. Following the rules becomes more important than achieving whatever goal you set out for yourself. And people start to lose sight of the reason the rules exist. That's called deontology, or a form of it. Following a rule for its own sake and not for the consequences it has. Yeah, but that feels backwards, doesn't it? Well, I think so. Following a rule is the easy part. Praying, taking a sip of wine, munching on a wafer. Rituals that give comfort. But that's just going through the motions. It makes people feel like they're doing something. When the hard work is, well, actually getting off your ass and doing something productive. I think people just want boundaries. Tight boundaries. They want to see the four walls that pen them in. I don't disagree. Anything outside that, anything that makes life more complex, that's scary. That's why I envy you. You chose this life. You went through that process and you decided, yes, I believe in this. Sure. It didn't stop me from being an insufferable know-it-all as a teenager, but I see your point. I would have loved to have been a know-it-all. I knew nothing. Not until you guys found me. Yeah. It wasn't until I met you, and Bex and Lucy, that I knew. I knew I wanted to be an assassin. Oh, thanks, Des. Come here. Bring it in, bud. I don't normally like touching, but I'll make an exception now. I am not hugging you. You sure? Because I smell very nice today. Can you just turn that off? Dobra, kurde, ależ długa to była ta wiadomość. Mam nadzieję, że druga będzie krótsza. Hold on, I'll just set this here. Do you guys record everything we talk about? Not everything, but you've been using the Animus so much, I thought this was a good chance to learn some things about prolonged exposure. So I'm your guinea pig? No, my guinea pigs are all dead. The Animus was too much for them to handle. Cute. Can I ask you about the bleeding effect? Any recent flashes? Any memories resurfacing? Yeah, the usual things. Ghost images of Altair and Ezio a few times a day. Nothing intrusive, just brief moments. They pass quickly, almost without me noticing. Like a figure in the corner of my eye. Or remembering a dream from the night before. I did have one extended hallucination a few days ago. It was Ezio. He was older, around the time he left Cappadocia. He was standing on the deck of a ship, alone.
And through him, I could feel an intense regret or guilt. And it felt to me like he'd had a loss of faith in himself, in the creed, like he couldn't keep it up, couldn't stay true to his ideals. And as I watched him, I thought, is this the moment he decided he was done being an assassin? It felt like it. Anyway, most of my visions have been brief, lasting just a few seconds. They're like complete memories of small moments that appear suddenly out of nowhere, fully formed. It's a strange feeling. Okay, anything else? I'm starting to see Connor now, too. Though I hear his voice more often than I see him, I'm sure that will change. Oh, yeah, and yesterday, just before bed, I had a memory of being on a beach in the Caribbean with a bunch of sailors. Or maybe they were pirates. I don't know. No idea. Huh. We'll look into that. And how do you feel in general? In general? Well, I feel older, for one. Much older. And it's strangely comforting. I'm collecting the memories and skills and thoughts of so many people. I feel I've lived a few hundred years or more. Is it possible that if I do this for too long, it'll push my own memories aside? That I'll be everyone but myself after a while? It's possible. That's called identity substitution. It's happened before, but it's rare. And someone with your background shouldn't need to worry. My background? You mean someone with my genes? My abilities? You have Isu DNA, and that lets you see things and do things and withstand traumas that other people can't. And I can suffer in ways that others can't. That's not something to be proud of. You mean the apple? Yeah. It has a pull, Bex. It tugs at my brain. It talks to me. Teases me. Drives me mad. And what I did to Lucy... God damn it. Nothing is worth the damage I did. The pain I caused. I know. But you're special. That's the point. I'm not special, Bex. I'm lucky. That's all. I understand. We're assassins. It's our creed that makes us different, not our genes, not our blood. Anyone can join us. That's true. But let's leave that aside for a second. What I want to know is, have you ever had any Isu memories resurface? Isu memories? I don't think so. I can't even begin to imagine what that would feel like. I think you'd know if you did. Maybe one day. We might be able to induce something. Jesus, let's fix the world first, okay? Before we start digging up my ancient ancestors. Deal. With my luck, I'll be related to some third-rate Isu like Sisyphus or something. Way to aim high, buddy. Hey, you gotta. Dobra, czyli to wszystko. No i teraz nachodzi mnie takie pytanie, czy my też będziemy mieli jakieś zwidy, jeśli chodzi o Leylę lub o Eivora. No zobaczymy. Posłańcy Isu. Ło kurde. Dobra. To do tych posłańców i do reszty folderów wrócimy sobie następnym razem, moi drodzy, bo to za długo już. Za długo już trwa. Coś tu jeszcze w koszu mamy. Przesłuchanie i list do rodziców. Tak więc to też sobie zostawimy. Dobra. Za długo spędziliśmy w tym komputerze. Tak więc jeszcze tu wrócimy, jeszcze obadamy sobie te rzeczy, które zostawiliśmy. No ale na razie co? Wrócimy do chaty. Tutaj gdzieś Sean pewnie będzie. Czyli co? On chyba też wszedł do środka. Możemy skorzystać z tych drzwi? Patrzcie, nie możemy. No to nieźle. O, coś tutaj jest. Love to play around, but I have bigger things on my mind. Aha, czyli karty, tak? Dobra. Did you get my tea? O, tutaj coś jeszcze jest. Some quality stuff here. Mhm. Jeszcze sprawdźmy z tej strony domku, czy nic nie mamy, nie mamy. No wydaje mi się, że głównym punktem zainteresowania powinna być właśnie ta chatka, a to jest kibelek. I'd rather walk into town than use this. Przypominają się stare czasy u babci.
Jak jeszcze mieszkali w tym starym domu i właśnie też był taki wychodek. Ach, kiedyś to były czasy, nie? Mint tea is not actually tea, Bex. It's an infusion. It's really just dirty, minty water. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. That's fine. I needed air. How is the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. Another satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in. Aha, czyli to w sumie tyle. Więc moglibyśmy jeszcze się porozglądać. Please enjoy your stay. Remember, all the garbage must be packed out, and please water the plants once a day. Yeah, I won't remember that. You gonna put this in the fridge, Sean? Of course. In half a minute. Remember, No tomatoes go on ciekawe. the counter, not the fridge. Ciekawe, czy za 30 sekund to zrobi. Sean, don't forget to water the plants while I'm under, okay? I'll add it to the calendar and tattoo it on my leg. Hello, Layla. Sean, what do you make of the grave out there? Well, it overturns a few hundred years of scholarship about the first Europeans to set foot in North America. Apart from that, it's just a bunch of muddy bones, isn't it? No Can we talk about this thing on my neck for a second? Ah, the mood stabilizer. Yes. It's not harmful, is it? I mean, I feel good, but I want to make sure there's no side effects. There shouldn't be. It's only blocking outside signals, a passive effect. So the staff doesn't, you know, mess with you. Sean, what happened last year, I had no control over that. I tried to resist. I understand. And your old team, maybe they don't. But we've seen that sort of thing before. Still, if you want to work with us and get to the bottom of why the world is about to end for the second time in 8 years, then you wear that thing until we say otherwise. William's orders. I know. It's not a problem. It's just a few more weeks, yeah? Just until we figure this out. You're right. I know you're right. Chciałem powiedzieć, no tak, no jeśli Eivor dotarł do Ameryki, no to Wikingowie byli pierwszymi Europejczykami, którzy najechali właśnie Stany. You mind if I put some music on? Go for it. Dawaj, odpalamy muzę. A myślałem, że ona tylko będzie tutaj stała i tańczyła. That's quite nice. Soothing. A, czyli to jest ten laptop, Let's have a look. w którym byliśmy, ok, czyli tutaj jeszcze sobie wrócimy. I went through hell to bring you here. It had better be worth it. Dobra, jeszcze z Rebeką możemy porozmawiać. Feeling okay? Better. But I'm worried that it could happen again. The two data streams. I can't promise it won't. I barely understand it myself. It felt like two minds, fighting over one brain. It hurt like a shotgun to the head. Right. There's something about this Viking's DNA sample that feels dense, noisy. Could it be the staff? Interfering somehow? How do you mean? My headaches, my temper. They started the day I got that thing. I hope you're not making excuses for, you know, your friend. Jesus, no. I'm not. Sorry. Just take it easy. And if you feel yourself slipping again, let us know. I'm trying. I really am. No dobra, jestem też ciekaw, w jakim momencie gry będziemy w stanie jeszcze tutaj wrócić, bo możliwe, że to będzie gdzieś dopiero za kilkadziesiąt odcinków, ale też może być szybciej. Be nice to sleep in a real bed when this is over.
No dobra, czyli wszystko chyba sprawdziliśmy, co było do zbadania, więc możemy wracać do Animusa. All right, time to go. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. Layla, you okay? Sorry. Can you play the message again? We have the transcript if you're looking for something. I can go No, and... I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... that message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. No dobra, czyli odsłuchaliśmy sobie tę samą wiadomość dwukrotnie, ale nic nie szkodzi. Czyli znaleźliśmy Eivora, więc jeszcze musimy znaleźć obłąkanego, no i tego nieznajomego. No zobaczymy. Teraz wracamy już do, chciałem powiedzieć Norwegii, no ale nie, no teraz będziemy świadkami wjazdu po raz pierwszy do Anglii. 873 rok naszej ery. Anglia. There she is. England, our new home. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all. And will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory. The Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randvi, dig in your oars, all standing. Have you spotted something? Not yet. But let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood. May Thor bless you all on your way. We will see you soon. Sail on. Yes, I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk have to throw at us. Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not, for they will not scoff at our visit. Of the 4 kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No, no. We will speak with them, get the lay of the land, and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there! Is that what passes for a town? Plain brick in a single rune to their timid god? That rune is called a root, Dag. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them, like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer! Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. No dobra, czyli mam nadzieję, że spotkamy synów Ragnara. I dobra, czy możemy już zobaczyć mapkę? Możemy.
Dobra, czyli tak. Mamy już tutaj kilka rzeczy do roboty, tak jak widzicie. O kurde, no dużo rzeczy. Ja pierdzielę. Northumbria, Mercia, wschodnia Anglia, Wessex. Wow. Widzę tutaj po terenach, że na razie jesteśmy słabiutcy, więc po tym Grand Bridgeshire będziemy się poruszali na razie. A dlaczego to jest złote? A tu są moje jakieś zdjęcia. Co ty gadasz? Patrzcie. Ja zrobiłem te zdjęcia. Czy ja mogę zobaczyć kiedy? Chyba nie. Dobra, nieważne. Płyniemy dalej. Ritual drowning. Baptism, Dad. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation up. It must be priests and worshippers alone in that place. We could storm this port with ease. Sack it without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always! They shape precious metals and cut jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dad. There will be time enough for raiding once we have settled. Kurde, fajne są te wstawki. Oglądamy sobie Anglię na razie z łodzi. Stop the boats. Pull up over there. Way forward is blocked by a chain spanning the river. We must remove it before passing on. A chain? Can we cut through it? It's too thick for access. But there must be a way to release it somewhere in that camp. I will go. And I will be right behind you. No, Dad. You stay here. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. Send out the arrow and keep your sharpest axe at hand, huh? Something like that. No dobra, czyli będziemy mogli już sterować Eivorem. No co jest? Wychodzisz? Czy ja tu mam coś wcisnąć, czy co? Ty, nic nie działa. O, dobra. Okej, czyli musimy opuścić łańcuch morski. Dobra, może ubierzmy sobie płaszcz. Na razie podejdźmy. Tak więc to jest nasza pierwsza akcja w Anglii. Okej, już widzimy przeciwników. Dobra, czyli możemy przedostać się tędy. Obszar strzeżony. Dobra, ja bym to chciał może po cichu załatwić, ale nie wiem, czy się da. Spróbowałbym najpierw od tego gościa tutaj przy bramie. Od tego. Ale nie wiem, czy ten jego kolega mnie nie zauważy. No cóż, spróbujmy. Kurde, zauważyli nas. No dobra, to jedziemy. Dobra, czy ktoś jeszcze? Tutaj jest, a mamy łucznika. Elegancko. Dobra, czyli chyba wszyscy. Mamy tutaj jeszcze jakieś mniejsze bogactwo. Łańcuchowa zapora na rzece. Po przeprowadzeniu kilku prób stwierdziliśmy, że te łańcuchy mogą powstrzymać nawet najbardziej wytrzymałe normańskie statki, dopóki mechanizm jest nienaruszony. W najbliższych miesiącach następne takie zapory zostaną rozciągnięte na kolejnych rzekach prowadzących w głąb lądu. To najlepsza obrona przed przyszłymi najazdami. Ważne, by cały czas dbać o te blokady i utrzymywać je w porządku. Wszelkie usterki mają być natychmiast zgłaszane. Materiały budowlane, czyli okej, zmieniło nam się troszeczkę i to będzie opał. Nie, sztaba tytanu. O proszę.
Dobra, czyli widzę, że musimy to zaatakować. No i dobra, to wszystko. Jeszcze tak chciałbym tylko sobie przeskanować ten teren, upewnić się, że nic tutaj nie mamy, no ale możemy też skorzystać z mapy. No i nie, nic nie mamy, wszystko jest zrobione. Co to jest? To mi przypomina tych strażników z Odysei. I ja nie wiem, czy to podobnie będzie działało. No chyba nie. Dobra, wróćmy do łodzi. Jeszcze jakieś strzały tutaj mamy. No i dobra, chyba wszystko. O, tu jeszcze jeden gościu jest, ale dobra, zostawimy go przy życiu. Done. The path is clear. Już idę. I say we go back, Sigurd. Give those dogs a good knock around and take whatever treasures they have. Easy pickings. Not today, Dag. We press on until we reach our goal. We cannot afford another surprise. Now be on your guard. It should not be far. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. You should have sent word ahead of us, Sigurd, to get something on the spit. If Halfdan, Ubba and Ivar Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve. Have no worry. Ah, I can see it now. A suckling pig, tender and juicy. And ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and ash. Ready to fade. We will rebuild their empire, brick by brick, and ours will not crumble to dust. All things end, Dog. The ruins are not a warning, they are a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, to find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Something isn't right. Good eye. There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hope to find. No. Let us get a closer look. No dobra, co tu się dzieje? Okej, wejdźmy sobie jeszcze tutaj. I tak, mamy jeszcze 2 punkty umiejętności. Wydamy sobie je. Już możemy kupić serię skrytobójstw. Dobra, i co teraz? Automatyczne łupienie. Zwłoki przeciwnika zostaną automatycznie ograbione po dokonaniu skrytobójstwa lub zabójstwa bronią białą. Ulepszenie adrenaliny +1. No możemy pójść w tym kierunku. Obrażenia od zdolności. Moc 32. Coś nowego w ekwipunku. W sakwie. Aha, nowa runa. Zadania szlakiem łabędzi. Pod wodzą Sigurda klan Kruka płynie w górę rzeki ku sercu Anglii, szukając synów Ragnara Lothbroka podbijających tę ziemię. No i wpis w kodeksie, ale to te wpisy przeczytamy sobie w następnym odcinku, bo w tym już było za dużo czytania, więc spokojnie. Nowe terytorium, Grand Bridgeshire. Obóz synów Ragnara. If they are friends, I wish meet them as a yard. And if they are foes, then we fight them all together. No dobra, dopłynęliśmy, cumujemy. I to jest osada Halfdana. Speak with twisted accents. English, no doubt.
dog, Eivor. On me. No dobra. Oi, what's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there. Give us your name. I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are... Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, buckraut, and draw your weapon. No dobra, więc to są Anglicy. A teraz właśnie sprawdzimy sobie tą nową umiejętność. Ale ona jest zajebista. No, w wypadku dużej ilości przeciwników jest kurde OP. Nie no, potężne mamy te umiejętności. Powiem wam szczerze. No. Dawaj tego. Pięknie. No, jeszcze ich kilku zostało. No jeszcze ich kilku zostało. Dobrze. Gdzie są kolejni? Tutaj dwóch. O kurde. Rzucił nam piaskiem w oczy. Widzieliście, co tam się stało? Dobra, teraz mamy przeszukać okolice. Ale moi drodzy, czas odcinkowy nam się skończył, więc w tym momencie sobie zakończymy ten materiał. Dużo się działo, jesteśmy w Anglii i zobaczymy, co tutaj dalej będzie się działo. Ale w następnym odcinku bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. Do zobaczenia, trzymajcie się, siemano.